Ujawniamy ukryte motywy. Odsłaniamy fakty, teorie i tajemnice. Od odcisków palców po nagrania z kamer. Zbrodnie zapomniane przez czas, ale nie przez nas. Kryminalne opowieści zabiorą cię w mroczną podróż w głąb ludzkiego umysłu, gdzie rodzi się zbrodnia. Andy Polański zaprasza. Ostrzeżenie. Ten materiał zawiera opis prawdziwych wydarzeń kryminalnych. Został przygotowany w celu dokumentowania i analizy ludzkich zachowań oraz ukazania skali popełnionych zbrodni. Opisy drastycznych zdarzeń przedstawiono wyłącznie w kontekście faktów, bez zamierzonego epatowania przemocą i bez treści sensacyjnych. Celem jest zrozumienie, a nie szokowanie. Wszystkie informacje oparte są na publicznie dostępnych źródłach, a sposób ich prezentacji ma charakter edukacyjny i dokumentalny. Materiał przeznaczony jest dla odpowiedzialnych odbiorców. Jeżeli jesteś osobą szczególnie wrażliwą na temat przemocy lub ludzkiego cierpienia, rozważ, czy chcesz wysłuchać tego odcinka. Jeśli doświadczasz przemocy, poczucia zagrożenia lub innego rodzaju trudności, proszę zwróć się o pomoc do odpowiednich instytucji lub służb w miejscu swojego zamieszkania. W poniedziałkowe popołudnie 17 marca 2008 roku dom Emmy tonął w zwykłej ciszy. W środku była tylko ona i jej dwoje małych dzieci, 1,5-roczna Saga i 3-letni Max. Nic nie zapowiadało, że za chwilę ta cisza pęknie jak cienka tafla lodu. Kiedy rozległo się pukanie do drzwi, Emma pomyślała zapewne, że to sąsiad albo listonosz. Nie wiedziała, że osoba stojąca po drugiej stronie nie przyszła z wizytą. Przyszła z zamiarem, który nie znał litości. Kilka sekund później zwykły poniedziałek zmienił się w koszmar, taki, z którego nie budzisz się szybko. A 10 dni później, kiedy Emma otworzy oczy w szpitalnej sali, jej pamięć będzie pusta, a rzeczywistość nieodwracalnie inna. Dom, który znała, życie, które prowadziła, wszystko zniknie w jednej chwili, tak jak znika światło, gdy ktoś z premedytacją gasi ostatnią lampę. To był zwyczajny poniedziałek, jak każdy inny. Emma, która miała wówczas 23 lata, była w domu z dziećmi, Sagą i Maxem. Tego dnia przedszkole Maxa było zamknięte, więc cała trójka poszła do tak zwanego otwartego przedszkola. Pozwólcie, że wyjaśnię, czym jest otwarte przedszkole w Szwecji. To miejsce wygląda jak zwykłe przedszkole. Są zabawki, przestrzeń dla dzieci, zajęcia. Różnica jest taka, że rodzice muszą tam być cały czas. Nie ma opieki przedszkolanek, nie zostawia się dzieci. Ponieważ w Szwecji rodzice przebywają na urlopach rodzicielskich nawet 1,5 roku, otwarte przedszkola to świetne przestrzenie do spotkań, integracji i zabawy z innymi dziećmi. Udział jest bezpłatny. Emma i dzieci spędziły tam kilka godzin. W drodze powrotnej zatrzymali się w sklepie, żeby kupić znaczki i wysłać kartki wielkanocne do rodziny oraz znajomych. Potem wrócili do domu. Emma, jej dwoje dzieci oraz partner kobiety, Torni, mieszkali wspólnie w domu przy spokojnej ulicy w miejscowości Arbuga. Arbuga znajduje się w środkowej Szwecji, około 150 km od Sztokholmu. Emma była po rozwodzie z ojcem dzieci, Niklasem. Dzieci mieszkały z nią na co dzień, a do ojca jeździły co drugi weekend. Po zakończeniu małżeństwa to właśnie Torni został osobą, z którą Emma budowała nowy fragment swojego życia. Spokojny, rodzinny, pełen codziennych obowiązków i niepozornych rutyn. Kilka miesięcy wcześniej Emma i jej partner Torni kupili dom w Arbuga. Torni wszedł w życie tej rodziny naturalnie, jakby od dawna znał ich rytm. Dzieci go lubiły, a on bez wahania przejął część codziennych obowiązków. Ich młodsza córka, 18-miesięczna Saga, urodziła się z poważną dysfunkcją uniemożliwiającą jej jedzenie zwykłych posiłków. Jej odżywianie odbywało się przez specjalny dostęp dożylny, którym Emma zajmowała się samodzielnie w domu, precyzyjnie każdego dnia.
Torni szybko nauczył się całej tej procedury, by móc ją wspierać. Mówiło to wiele o jego zaangażowaniu. Tego poniedziałku Emma przygotowywała kolację i cała trójka zjadła około godziny 18. Mniej więcej o 18:20 Emma wysłała Torniemu wiadomość z pytaniem, kiedy wróci z pracy. Odpowiedział 10 minut później. Będę za około godzinę, mniej więcej o 19:30. W tym czasie dzieci oglądały program dla najmłodszych, a Emma korzystała z komputera. Rozmawiała przez MSN z dwojgiem znajomych, a tuż przed godziną 19 rozpoczęła kolejną rozmowę, tym razem ze swoją siostrą, również przez komputer. Ostatnia aktywność Emmy na komputerze została zarejestrowana o 19:07. Potem zapadła cisza. Siostra Emmy powiedziała później, że nie zaniepokoiło jej zniknięcie z rozmowy. Emma często przerywała czat, gdy dzieci czegoś potrzebowały. Do tego momentu nic nie wskazywało na to, że stało się coś nietypowego bądź podejrzanego. A jednak powodem przerwania rozmowy było pukanie do drzwi. Emma wstała od komputera i poszła sprawdzić, kto przyszedł. Pukanie musiało rozleć się około 19 lub kilka minut później. O 19:17 Torni wrócił do domu. Zaparkował samochód, wszedł po schodach i otworzył drzwi wejściowe. To, co zobaczył, nie układało się w żadną logiczną całość. W korytarzu leżały porozrzucane ubrania, mały dziecięcy stołek przewrócił się na bok, a tuż za nim na podłodze leżała Emma. Torni spojrzał dalej i zobaczył również dzieci. Później opisał ten moment tak. Wszystkie moje zmysły się wyłączyły, nie słyszałem nic nie czułem. Widziałem tylko to, co miałem przed sobą. Co tu się stało? Jego umysł, sparaliżowany szokiem, rozpaczliwie próbował znaleźć racjonalne wyjaśnienie. Widział, że Emma i dzieci są ranne. Zauważył ślady, które nie powinny się tam znajdować. A jednak instynkt podpowiadał, by szukać choćby pozorów logicznego sensu. Na moment przyszło mu do głowy duże lustro, które niedawno zawiesili w przedpokoju. Może spadło, może w sposób niewytłumaczalny ich uderzyło. Było to absurdalne, ale w skrajnym stresie ludzie myślą i potrafią iść w złym kierunku, dalekim od racjonalności. Torni natychmiast wybrał numer alarmowy. Połączenie zostało zarejestrowane o 19:21. Od ostatniej aktywności Emmy na komputerze minęło zaledwie 12 minut. Kiedy Torni usłyszał głos operatora w słuchawce, powiedział: to nagły wypadek, stało się coś strasznego, oni są ranni, potrzebujemy pomocy natychmiast. Operator zapytał, kto jest poszkodowany. Torni odpowiedział: 2 dzieci, jedno ma 18 miesięcy, drugie 3 lata oraz młoda kobieta, 23 lata. Kim pan jest? Padło kolejne pytanie. Jestem ojczymem, bonusowym ojcem, wyjaśnił. W Szwecji określenie bonusfar, bonusowy ojciec, używane jest znacznie częściej niż słowo ojczym. Podkreśla nie ciężar, lecz wartość, którą wnosi się do czyjegoś życia. Gdy na miejsce dotarli ratownicy, Torni wybiegł im naprzeciw. Szybko, tutaj, to bardzo poważne, krzyknął, prowadząc ich do środka. Przy pierwszym odsłuchaniu jego głos mógł wydawać się niepokojący, ale ludzie w szoku reagują w sposób, który trudno jednoznacznie interpretować. Często pojawia się przekonanie, że winę lub niewinność można wyczuć w głosie osoby dzwoniącej na numer alarmowy, że sposób mówienia, tempo oddechu albo napięcie w głosie potrafią zdradzić więcej niż same słowa. Jednak w sytuacji skrajnego stresu ludzkie reakcje są kompletnie nieprzewidywalne. Jedni wpadają w panikę, inni milkną, jeszcze inni brzmią nienaturalnie spokojnie i żadna z tych relacji nie dowodzi absolutnie niczego. Głos Torni w rozmowie alarmowej również nie daje prostych odpowiedzi. Brzmiał jak człowiek, który stoi w obliczu czegoś, czego jeszcze nie jest w stanie pojąć. Mówił szybko, oddychał ciężko, ale ton pozostawał pozornie opanowany, jakby jego umysł próbował nadążyć za obrazami, które dopiero zaczynał rejestrować. Wiadomo tylko tyle, to Torni był pierwszą osobą, która weszła do domu w krótkim, 11-minutowym przedziale czasu między 19:07 a 19:18. To jemu jako pierwszemu przyszło zmierzyć się z konsekwencjami tego, co wydarzyło się chwilę wcześniej. Ratownicy, którzy dotarli na miejsce po kilku minutach, od razu zorientowali się, że sytuacja jest skrajnie poważna.
Obrażenia widoczne na ciałach ofiar, ślady na ścianach i podłodze, ogólny chaos panujący we wnętrzu, wszystko wskazywało na gwałtowny, błyskawiczny atak. Emma była przytomna, choć skrajnie osłabiona. Jej twarz była mocno obrzęknięta, a oczy niemal zamknięte. Wydawała krótkie, urywane dźwięki świadczące o potężnym bólu. Ratownicy i policjanci zadali jej pytanie, które musi paść zawsze. Kto to zrobił? Nie była w stanie odpowiedzieć. Dzieci nie udało się uratować. Zostały zabrane do szpitala, gdzie lekarze potwierdzili ich zgon. Emma natomiast wciąż żyła. Z powodu rozległych obrażeń została przetransportowana helikopterem do szpitala w Uppsali i wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną. Jeszcze tego samego wieczoru policja przesłuchała Torni. Był pierwszym świadkiem, partnerem Emmy i osobą, która znała ofiary. Dlatego naturalne było, że śledczy musieli wypytać go o każdy szczegół. Był zabrudzony krwią po próbie udzielenia pomocy, lecz nie przedstawiono mu żadnych zarzutów. Po przesłuchaniu Toriego ojciec zabrał go ze sobą, by odwieźć do szpitala, gdzie lekarze walczyli o życie Emmy. W drodze włączyli radio. W krótkim serwisie informacyjnym przekazano, że w Arbuga doszło do brutalnego ataku i że 2 dzieci nie przeżyło. To w ten sposób Torni dowiedział się o ich śmierci. Z lakonicznej wiadomości radiowej w ciemnym wnętrzu samochodu jadącego autostradą. Policja musiała iść dalej. Kolejną osobą, na którą zwrócili uwagę śledczy, była ta, którą wiele osób w takiej sytuacji wskazałoby w pierwszej kolejności. Jeszcze tej samej nocy policja zatrzymała byłego męża Emmy i ojca dzieci Niklasa. Postawiono mu zarzuty dotyczące 2 zabójstw oraz 1 próby zabójstwa. To naturalny krok w śledztwie. Jako ojciec i były partner Emmy był osobą najbliższą ofiarą. Po godzinach przesłuchań i dokładnym sprawdzeniu jego alibi podjęto decyzję o zwolnieniu. Stało się to 2 dni później. Śledczy nie znaleźli żadnych podstaw, by połączyć go z atakiem. Trudno wyobrazić sobie, co przeszedł w tamtym momencie. Najpierw wiadomość, że jego była żona została napadnięta. Potem informacja o śmierci obojga dzieci, a jednocześnie zatrzymanie i wielogodzinne przesłuchanie. To sytuacja, która mogłaby załamać każdego. W tym czasie Emma wciąż walczyła o życie. Przez 10 dni była utrzymywana w stanie farmakologicznej śpiączki. Jej obrażenia były rozległe, na tyle poważne, że konieczna była operacja głowy. Z tego powodu ogolono jej włosy, by umożliwić lekarzom dostęp do miejsc wymagających interwencji. Każdego dnia przy jej łóżku czuwali rodzice i Torni. Wszyscy wiedzieli, że dzieci nie żyją. Emma jeszcze nie. Policja poprosiła rodzinę, by pod żadnym pozorem nie wspominała o wydarzeniach z Arbuga, nawet kiedy Emma była nieprzytomna. Chodziło o to, by nie rozmawiać w jej obecności na ten temat. Obawiano się, że osoba w stanie śpiączki może mimo wszystko rejestrować fragmenty rozmów, a to mogłoby zaburzyć późniejsze wspomnienia lub stworzyć fałszywe obrazy tego, co się wydarzyło. Gdy Emma odzyskała przytomność, po 10 dniach nie pamiętała niczego. Była zagubiona, zdezorientowana, pytała o dzieci. Rodzina mogła odpowiedzieć tylko jednym zdaniem. Nie ma ich tutaj w tej chwili. Początkowo przyjmowała to bez podejrzeń, ale z każdym dniem stawało się coraz trudniej utrzymać tę fikcję. Po kilku dniach lekarze pozwolili bliskim przekazać jej jedynie tę informację, że dzieci nie żyją. Emma nie była w stanie tego pojąć. Potrzebne było powtórzenie tej wiadomości przez lekarza. Dopiero wtedy dotarło do niej, co się stało, a emocjonalna reakcja, która nastąpiła, była całkowicie naturalna dla osoby budzącej się w środku tragedii, która nic nie pamięta. Nie pozwolono jej jednak dowiedzieć się, w jaki sposób dzieci zginęły. Śledczy wciąż obawiali się, że gdy pamięć stopniowo zacznie powracać, jakakolwiek sugestia mogłaby zniekształcić jej wspomnienia dotyczące ataku. W jednym z późniejszych wywiadów Emma mówiła o okresie po obudzeniu jako o czasie, w którym rozpaczliwie szukała racjonalnego wyjaśnienia. Obwiniała siebie. Myślała, że może Max utopił się w wannie, jeśli zapomniała i zostawiła go tam, albo że mogła popełnić błąd przy podłączeniu kroplówki sagi. Ale żaden z tych scenariuszy nie dawał się logicznie wyjaśnić, zwłaszcza, że sama trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami.
Emma wiedziała jedno. Musiało wydarzyć się coś strasznego, coś, czego jej pamięć nie była w stanie odtworzyć. Po około miesiącu leczenia, 15 kwietnia, Emma została wypisana ze szpitala. Wraz z Tornim i swoimi rodzicami została przewieziona do zabezpieczonego, chronionego przez policję domu na terenie środkowej Szwecji. Tam miała rozpocząć powolne, bolesne dochodzenie do siebie i pierwsze próby zrozumienia tego, co spotkało ją i jej rodzinę. Przeniesienie Emmy do bezpiecznego, chronionego przez policję domu miało dwa cele. Po pierwsze, ochronić ją przed ewentualnym zagrożeniem, po drugie, całkowicie odizolować od mediów, telewizji, gazet i internetu. Każda niekontrolowana informacja mogła zaburzyć proces odzyskiwania pamięci i wpłynąć na jej zeznania. W drodze do tego miejsca policja zatrzymała się jednak jeszcze w jednym punkcie, w prosektorium, gdzie znajdowały się ciała dzieci. Emma nie chciała tam iść. Powiedziała później, że została do tego zmuszona przez policję i personel medyczny. W tamtym momencie była na to całkowicie nieprzygotowana. Dopiero z perspektywy czasu zrozumiała, że to ostatnie pożegnanie było konieczne, nawet jeśli wtedy nie była w stanie tego dostrzec. W bezpiecznym domu Emma została całkowicie odcięta od wszelkich informacji. Zakaz dotyczył telewizji, komputerów, gazet i rozmów o sprawie. Rodzina i bliscy otrzymali jasne instrukcje. Nie wolno mówić jej niczego, co mogłoby naprowadzić ją na przebieg wydarzeń z dnia ataku. Emma rozpoczęła terapię z psychologiem specjalizującym się w pracy z pamięcią pourazową. Proces był bardzo powolny, rozbite fragmenty wspomnień musiały wracać stopniowo, bez sugestii z zewnątrz. 26 kwietnia policjanci przekazali jej pierwszą oficjalną informację. Emma i dzieci zostały zaatakowane w jej własnym domu. Nie mówiono jednak o podejrzanych, motywach ani o żadnych szczegółach. To była tylko surowa, podstawowa faktografia, nic więcej. Po zwolnieniu Niklasa, byłego męża Emmy, policja skupiła się na kolejnym nazwisku, które zaczęło pojawiać się w rozmowach. Była to kobieta, którą Torni znał z przeszłości. Podczas przesłuchania Torni nie ukrywał, że 24 miesiące przed atakiem był w krótkiej relacji z pewną Niemką. Przyznał, że po rozstaniu zachowywała się dziwnie. Miała ogromny problem z zaakceptowaniem faktu, że ich związek dobiegł końca. Policja zdecydowała się uznać ją również za podejrzaną. Wystawiono nakaz jej zatrzymania, ale była już poza Szwecją, na terenie Niemiec. Jej nazwisko brzmiało Christina Scherer. Urodziła się w czerwcu 1976 roku w Hanowerze. W dniu ataku miała 31 lat. Po ukończeniu szkoły w Niemczech wyjechała na wymianę do Nowego Jorku, a później studiowała przez pewien czas w Oklahomie. Następnie przeniosła się do Aten, gdzie kontynuowała naukę i pracowała. Aby zrozumieć jej rolę w tej historii, trzeba cofnąć się do roku 2006. Wtedy właśnie Torni był singlem i pojechał na tygodniowe wakacje na grecką wyspę Kreta. Niedługo po przyjeździe poznał Niemkę o imieniu Krystyna. Między nimi od razu zaiskrzyło. Spędzili razem całe dni i noce, aż do jego powrotu do Szwecji. Po wakacjach utrzymywali nadal kontakt. Plany były jasne. Krystyna miała przylecieć do Szwecji na tydzień lub dwa. I rzeczywiście w listopadzie 2006 roku przyjechała do Torni i spędziła z nim tydzień. Wszystko przebiegało spokojnie. Wróciła ponownie w grudniu tego samego roku. Ale podczas drugiej wizyty coś zaczęło niepokoić Torni. Zauważył, że to się nie uda. W styczniu zdecydował się zakończyć tę relację. Krystyna nie przyjęła tego dobrze. Była zdenerwowana, a z czasem jej zachowanie zaczęło przekraczać granice zwykłego rozczarowania. Mimo że ich związek już nie istniał, w połowie marca Krystyna wróciła do Szwecji. Zamieszkała w hotelu w Sztokholmie na 2 tygodnie. Odległość między Sztokholmem a Arbuga wynosiła około 150 km, a podróż pociągiem trwała około godziny 40 minut. Podczas pobytu w stolicy skontaktowała się z Torni. Zdecydowali się spotkać. Krystyna wsiadła w pociąg do Arbugi i spędzili razem dzień. Spotkanie, do którego doszło podczas wizyty Krystyny w Arbuga, przebiegało spokojnie i bez emocji. Torni i Krystyna zjedli kolację, porozmawiali i obejrzeli film. Między nimi nie wydarzyło się nic, co mogłoby sugerować cokolwiek więcej.
Torni miał pewność, że ta relacja należy do przeszłości i powiedział jej to jasno. Uzgodnili jednak, że mogą pozostać w przyjacielskich kontaktach. Kilka tygodni później Krystyna ponownie się odezwała. Chciała przyjechać do Szwecji jeszcze raz. Twierdziła, że potrzebuje domknięcia, rozmowy, wyjaśnienia. Torni stanowczo odmówił. Powiedział jej, że wszystko zostało powiedziane i że nie widzi potrzeby spotkania. Krystyna zadzwoniła ponownie, tym razem informując, że i tak przyjedzie, bo planuje podróż ze znajomymi. Chciała tylko odebrać swoje rzeczy. Torni, nie chcąc zaogniać sytuacji, zgodził się. Kiedy jednak pojawiła się pod jego domem, była sama, bez znajomych i bez bagaży. Przyjechała wynajętym samochodem. Zachowywała się cicho, niemal bez słowa, spakowała swoje drobiazgi i odjechała. Następnego dnia zadzwoniła do niego o 10 rano. Była roztrzęsiona. Powiedziała, że stoi gdzieś przy zamku, nie wie gdzie jest, jak tam trafiła, ani dlaczego. Zgubiła portfel. Brzmiała jak osoba w bardzo złym stanie psychicznym. Torni wsiadł do samochodu i pojechał do Mariefred, około 90 kilometrów dalej. Znalazł Krystynę siedzącą w wynajętym aucie w pobliżu zamku Grimsholm. Samochód był oblepiony błotem, a Krystyna wyglądała tak, jakby miała za sobą długie, chaotyczne godziny. Mówiła niewyraźnie i była zdezorientowana. Nie pamiętała, co się stało. Później powiedziała, że próbowała odebrać sobie życie, połykając płynny środek nasenny. Obudziła się dopiero następnego dnia, nie wiedząc, gdzie jest. Nie była w stanie prowadzić. Torni zabrał ją do siebie. Pozwolił zostać na noc, ale pod jednym warunkiem – będzie spała na kanapie w salonie. Poprosił, by skontaktowała się ze znajomymi w Niemczech, potrzebowała pomocy, której on nie mógł jej zapewnić. W końcu sam zadzwonił do jej przyjaciół. Błagali, by dopilnował, że Krystyna wróci następnego dnia do Niemiec. Torni to obiecał. Zorganizował znajomych, aby odwieźli wynajęty samochód na lotnisko Orlanda. On sam zabrał Krystynę swym autem. Zostawił ją przed terminalem, nie odprowadził do środka. W tamtej chwili wierzył, że podejmuje właściwą decyzję. Następnego dnia zadzwonili do niego jej niemieccy przyjaciele. Krystyna nie wsiadła do samolotu. Zapytali, czy na pewno był z nią na lotnisku. Później okazało się, że tej nocy ponownie próbowała odebrać sobie życie w jednej z łazienek na lotnisku. Ocknęła się nad ranem. Dopiero 2 dni później udało się jej wrócić do Niemiec, gdzie przyjaciele doprowadzili ją do placówki psychiatrycznej. Spędziła tam 3 tygodnie. Latem 2007 roku Krystyna wróciła do Szwecji. Przeprowadziła się do Sztokholmu. Zamieszkała w wynajętym pokoju u Szwedki i zapisała się na zajęcia uniwersyteckie, ale chodziła tam tylko przez miesiąc. Szybko zaczęła podupadać psychicznie. W tym samym czasie doszło do kolejnej próby samobójczej. Krystyna trafiła do działu psychiatrycznego w Sztokholmie, lecz jej stan nie uległ poprawie. Według znajomych zaczęła pić alkohol, zaniedbywać higienę, przestała generalnie o siebie dbać. Była w wyraźnie złej kondycji psychicznej i fizycznej. W styczniu 2008 roku zachorowała jej matka, więc wróciła na chwilę do Niemiec. Chciała jednak jak najszybciej wrócić do Szwecji. Liczyła na odpowiedzi w sprawie kilku złożonych CV. Dokumenty policyjne wskazują, że 3-krotnie przyjechała do Arbugi w marcu 2008 roku. Była tam 12, 14 i 17 marca. Atak na Emmę i dzieci miał miejsce właśnie 17 marca. Kiedy policja zapytała ją o powód tych wizyt, odpowiedziała, że przyjechała oglądać miejsca historyczne. Następnego dnia, 18 marca, wróciła do Niemiec. Śledczy zaczęli analizować te daty. 2 wcześniejsze przyjazdy, w środek i piątek przed atakiem, zaczęły wyglądać inaczej, gdy Emma i Torni zgłosili pewne niepokojące sytuacje. Pewnego dnia, gdy oboje byli na piętrze, zeszli na dół i zauważyli, że drzwi wejściowe były otwarte. Dzieci były wtedy u swojego ojca. Drzwi nie miały prawa być otwarte. Starannie je zamykali. Innego dnia Emma była w pralni, gdy zobaczyła cień przechodzący za oknem. Oknem z matowego szkła, przez które nie można było zajrzeć do środka. Wyglądało to, jakby sylwetka przemknęła przez chwilę koło okna. Śledczy uznali, że ktoś obserwował dom,
że to nie były przypadkowe wizyty, że Krystyna mogła przygotowywać się do czegoś więcej. A to nie był koniec. 20 lutego, niecały miesiąc przed atakiem, Torni otrzymał od niej list. Krystyna napisała, że urodziła syna we wrześniu 2007 roku. Ojcem miał być Torni. Dziecko oddano do adopcji. Powodem listu miała być choroba matki Krystyny, choroba krwi, którą dziecko mogło odziedziczyć. W takim wypadku rodzina adopcyjna mogłaby próbować skontaktować się z ojcem biologicznym. Torni pokazał list Emmie natychmiast. Był zdenerwowany, chciał napisać długą odpowiedź pełną pytań i wyjaśnień. Emma spojrzała na to chłodniej. Może właśnie o to chodzi, żebyś zareagował, żebyś wrócił. Skąd pewność, że to dziecko w ogóle istnieje? Zamiast długiej wiadomości Torni wysłał jej jedno zdanie. W jakim szpitalu urodziło się to dziecko? Torni nie otrzymał odpowiedzi od Krystyny na swoje pytanie. Zamiast tego po około tygodniu przyszedł e-mail od mężczyzny przedstawiającego się jako Thomas Emmerich. Twierdził, że jest ojcem adopcyjnym chłopca, którego Krystyna miała urodzić w Niemczech. Treść wiadomości, pisana łamaną angielszczyzną, brzmiała jak desperacka próba wyjaśnienia sytuacji, ale jednocześnie budziła duży niepokój. Według e-maila adoptująca rodzina miała skontaktować się z Krystyną dopiero wtedy, gdy jej matka zachorowała. Autor przekonywał, że to on nakłonił Krystynę do napisania listu do Torniego, że jest jej ciężko, że trzeba ją odciążyć i że wszelkie pytania Torni powinien kierować do niego. Prosił też, by zostawić Krystynę w spokoju, bo jej stan psychiczny jest bardzo zły. Kiedy policja przeanalizowała tę wiadomość, odkryła coś kluczowego. E-mail został wysłany z tego samego adresu IP, którego Krystyna używała w Szwecji. Innymi słowy, Thomas Emmerich najprawdopodobniej nie istniał. List napisała ona sama. Krystyna wróciła do Niemiec 18 marca, dzień po ataku. 3 dni później szwedzka policja wystawiła za nią list gończy na podstawie rosnących podejrzeń. Gdy przeczytała w niemieckiej prasie, że szwedzkie służby szukają jej jako podejrzanej, sama weszła do komisariatu w Niemczech. Niemiecka policja pobrała próbkę DNA, ale ze względu na brak twardych dowodów nie mogła jej zatrzymać. Prawnie była osobą jedynie objętą zainteresowaniem policji. Szwedzcy śledczy tymczasem weszli do wynajmowanego przez Krystynę pokoju w Sztokholmie. Tam znaleźli dowody, których nikt nie mógł już zignorować. Na jej komputerze zapisane były zdjęcia domu i Emmy Torniego. Historia wyszukiwania obejmowała hasła: ukryć ślady, ślady butów, odciski palców, plamy krwi, miejsce zbrodni, młotek do zabijania, kryminalistyka, Emma, Saga i Max. Śledczy ustalili również, że Krystyna od miesięcy śledziła blog Torniego, gdzie opisywał codzienność, remont domu, swoje uczucia do Emmy i dzieci. Gdy funkcjonariusze zapytali właścicielkę mieszkania, czy czegoś jej brakuje, początkowo nie zauważyła niczego podejrzanego. Dopiero gdy kazano jej sprawdzić skrzynkę z narzędziami, zamarła. Tak, brakuje tu młotka. Po zebraniu nowych dowodów szwedzka policja ponownie wystawiła nakaz aresztowania. Niemieccy funkcjonariusze zatrzymali Krystynę 30 marca, a 2 dni później została przekazana stronie szwedzkiej i osadzona w areszcie. Proces rozpoczął się 29 lipca i trwał 4 tygodnie. Emma weszła do sądu po raz pierwszy od ataku. Była odizolowana od informacji, zdjęć i materiałów prasowych. Nigdy wcześniej nie widziała Krystyny twarzą w twarz po tamtym dniu. Jej reakcja była natychmiastowa. Strach tak silny, że konieczne było odroczenie rozprawy o godzinę, by mogła dojść do siebie. W kolejnych dniach przesłuchano 54 świadków, biegłych specjalistów od kryminalistyki i śladów biologicznych. Krystyna została przebadana psychiatrycznie. Orzeczono, że nie jest osobą niepoczytalną ani wyłączoną z odpowiedzialności karnej. 26 sierpnia 2008 roku zapadł wyrok. Dożywotnie pozbawienie wolności. Krystynę Scherer do dziś utrzymuje, że jest niewinna. 17 marca 2008 roku w domu przy spokojnej ulicy Warbuga panował zwykły poniedziałkowy wieczór. Dzieci, Saga i Max oglądały program dla najmłodszych. Emma siedziała przy komputerze, prowadząc rozmowę z siostrą. O godzinie 19:07 aktywność Emmy na komputerze nagle się urwała.
Siostra nie zwróciła na to uwagi, bo dzieci często czegoś potrzebowały. Emma potrafiła przerywać rozmowę bez zapowiedzi. Kilka sekund później rozległo się pukanie. Śledczy ustalili, że musiało to być około 19:08 lub 19:09, tuż po zaniknięciu aktywności komputerowej. Krótko, cicho, kontrolowanie. Nie tak jak puka ktoś znajomy. Emma odeszła od komputera i poszła do korytarza. Nie oczekiwała gości. Nie miała powodu do obaw. Kiedy otworzyła drzwi, wszystko potoczyło się błyskawicznie. Christina Scherer wtargnęła do środka natychmiast, bez słowa, bez chwili zawahania. Biegli ustalili, że nie padły żadne okrzyki, żadna prośba o pomoc. Sąsiedzi nie słyszeli nic. Atak był szybki i precyzyjny. W korytarzu znaleziono ślady krótkiej, gwałtownej szamotaniny. Porozrzucane ubrania, przewrócony dziecięcy stołek. Wszystko wskazywało, że Emma próbowała odsunąć napastniczkę od dzieci. Atak trwał maksymalnie kilka minut. Po unieszkodliwieniu Emmy sprawczyni skierowała się w stronę dzieci, znajdujących się zaledwie kilka metrów dalej. Nie doszło do żadnej rozmowy, żadnej przerwy, żadnego momentu zawahania. Saga i Max znajdowali się kilka metrów dalej, w części dziennej domu. Ich obrażenia opisane ogólnie w raportach medycznych miały podobny charakter. Urazy głowy zadane twardym narzędziem. Nie przedstawiamy tu szczegółów, bo to są treści niewskazane do narracji publicznej, ale biegli potwierdzili, że były to obrażenia śmiertelne, nie pozwalające na podjęcie skutecznej reanimacji. Z rekonstrukcji wynika, że sprawczyni działała szybko, bez wahania, bez przerw. Od pierwszego ciosu wymierzonego Emmie do chwili opuszczenia domu minęło mniej więcej kilka minut. Po zakończeniu ataku Krystyna wyszła tylnym wyjściem, tak aby uniknąć kontaktu z sąsiadami lub przypadkowymi przechodniami i zniknęła z okolicy przed godziną 19:17. Bo dokładnie o 19:17 do domu wrócił Torni. Zobaczył to, co się stało w ciągu tych 11 minut między 19:07 a 19:17. 4 minuty później o 19:21 wykonał telefon na numer alarmowy. Śledczy potwierdzili, że w tym niezwykle krótkim przedziale czasu Krystyna była jedyną osobą, która mogła znaleźć się w domu. Jej obecność w Arbuga tego dnia została później potwierdzona analizą biletów kolejowych, monitoringu i danych z urządzeń elektronicznych. Atak nie miał w sobie nic z impulsu. Był wynikiem długotrwałej obsesji, planowania i śledzenia rodziny. Analiza miejsca zbrodni rozpoczęła się natychmiast po przyjeździe pierwszych techników. Zadanie było trudne, sprawczyni działała szybko, nie pozostawiając widocznych śladów włamania, nie było wybitego okna, nie było wyważonych drzwi. Jedyną drogą wejścia były drzwi otwarte przez Emmę. To od razu zawęziło listę podejrzanych do osób, które Emma mogła wpuścić świadomie. Technicy zabezpieczyli fragmenty włókien, ślady obuwia, mikroślady pochodzące z narzędzia, materiał biologiczny mogący należeć do sprawczyni. Komputer Emmy z przerwaniem aktywności o 19:07, dane z telefonu Torni potwierdzające jego powrót o 19:17. Niezwykle istotne było ustalenie narzędzia ataku. Na podstawie obrażeń biegli stwierdzili, że sprawczyni użyła twardego, niewielkiego narzędzia uderzeniowego, idealnie pasującego do młotka. Na komputerze Krystyny znaleziono również szereg haseł wyszukiwanych tuż przed atakiem. Były też zdjęcia domu Emmy i Torniego, robione z zewnątrz z różnych kątów. Takie fotografie wykonuje ktoś, kto analizuje wejścia, okna, możliwości ucieczki. Kiedy Krystyna zgłosiła się na policję w Niemczech, pobrano od niej DNA. Krystyna była w domu Emmy w czasie ataku. To był właśnie moment przełomu. Krystyna Scherer nie działała impulsywnie. Śledczy uznali, że atak był efektem długotrwałej, narastającej obsesji, w której rzeczywistość zaczęła przeplatać się z urojeniami, zazdrością i poczuciem porzucenia. Daty mówiły same za siebie. 12 marca przyjazd do Arbugi, obserwacja miejsca. 14 marca ponowne przybycie, prawdopodobnie rozpoznanie terenu. 17 marca dzień zbrodni. Do tego śledzenie bloga Torniego. Histerie po rozstaniu, wielokrotne próby kontaktu, powrót do Szwecji mimo braku zaproszenia, 3 próby samobójcze. Dziwne zachowanie, takie jak jestem pod zamkiem, a potem nie wiem gdzie jestem.
To była spirala fanatycznej obsesji, w której Krystyna zaczęła postrzegać Emmę jako przeszkodę, a dzieci jako element życia Torniego, którego sama nigdy mieć nie mogła. 20 lutego wysłała list o dziecku oddanym do adopcji. Wymyślenie historii o synu, rzekomych chorobach, fałszywych maili od adopcyjnego ojca – wszystko to miało jeden cel – zmuszenie Torniego do kontaktu, reakcji i zaangażowania emocjonalnego. To było klasyczne, obsesyjne myślenie człowieka, który czuje, że traci kontrolę. Gdy jej manipulacje nie zadziałały, przeszła do planu drugiego – usunięcia wszystkiego, co symbolizowało nowe życie Torniego. Śledczy byli zgodni. Krystyna przygotowywała się długo. Przyjeżdżała w okolice domu, sprawdzała reakcje, notowała godziny powrotu Torniego, analizowała okna i wejścia, szukała narzędzia, uczyła się w internecie, jak zniszczyć ślady. Nie istniało żadne logiczne uzasadnienie tej przemocy. Istniał tylko obsesyjny konstrukt psychiczny, który z czasem przekształcił się w plan działania. Zbrodnia była efektem tego planu. Po zatrzymaniu Krystyny Scherer i postawieniu jej oficjalnych zarzutów, śledczy stanęli przed jednym z najważniejszych etapów postępowania – ustaleniem, czy sprawczyni działała w pełni świadomie, czy też jej stan psychiczny mógł ograniczać odpowiedzialność karną. W szwedzkim systemie prawnym opinia biegłych psychiatrów ma kluczowe znaczenie. Od niej zależy nie tylko wymiar kary, lecz przede wszystkim to, czy sprawczyni trafi do więzienia, czy do zakładu psychiatrycznego. Dlatego Krystyna skierowana była na pełne, kilkutygodniowe badanie w wyspecjalizowanej placówce. Biegli rozpoczęli od dokładnego przeanalizowania dokumentacji medycznej. Widzieli tam historie prób samobójczych, epizody depresyjne, okresy nadużywania alkoholu oraz nagłe zmiany zachowania. Jednak sama dokumentacja nie wystarczała do postawienia diagnozy. Potrzebna była obserwacja rzeczowa, chłodna i pozbawiona założeń. Podczas pierwszych rozmów Krystyna była uprzejma, wycofana, często odpowiadała krótkimi zdaniami. W innych momentach stawała się chłodna emocjonalnie, wręcz odcięta i obojętna. Biegli zwrócili uwagę, że nie okazywała spontanicznej empatii, a jej reakcje emocjonalne były zdystansowane, jakby wyćwiczone. Jednocześnie potrafiła szczegółowo opisywać wydarzenia z przeszłości, poza tymi, które dotyczyły dnia ataku. W czasie obserwacji nie stwierdzono objawów psychozy. Nie występowały halucynacyjne zaburzenia myślenia ani urojenia typowe dla poważnych chorób psychopatycznych. Nie zauważono również dezorganizacji zachowania, które wskazywałoby na brak kontroli nad impulsem. Krystyna była spokojna, logiczna, uważna, a to sugerowało, że w dniu ataku działała całkowicie świadomie. Analiza korespondencji i zachowań z miesięcy poprzedzających atak wskazywała jednak na wyraźny wątek narastającej obsesji, fiksację na punkcie Torniego i rosnące poczucie odrzucenia. To właśnie ten element, zdaniem biegłych, mógł doprowadzić do stopniowego zawężania myślenia, w którym Krystyna zaczęła postrzegać Emmę i jej dzieci jako przeszkody, a nie jako ludzi. Nie stwierdzono jednak, by ta obsesja była chorobą psychiczną. Była to raczej skrajna forma zaburzeń osobowości, połączenie zależności emocjonalnej, manipulacyjnego myślenia i narastającej zazdrości. Zaburzenie, które nie zwalnia od odpowiedzialności, ale wyjaśnia sposób myślenia sprawczyni. Biegli zgodnie orzekli, że Krystynę nie była niepoczytalna. Zrozumiała konsekwencje swoich działań, planowała i kontrolowała swoje zachowanie, podejmowała logiczne kroki przed i po ataku. Była w pełni świadoma czynu. Ta opinia stała się jednym z najważniejszych elementów procesu. To ona przesądziła, że Krystyna Scherer odpowiada za swoje działania w pełnym wymiarze karnym, jako osoba zdolna do zaplanowania i przeprowadzenia brutalnego ataku, a nie jak ktoś pogrążony w obłędzie. Arbuga nie jest miejscem, które łatwo zapomina. Dom, w którym wszystko się wydarzyło, zmienił właściciela, ale wciąż stoi przy tej samej cichej ulicy. Mieszkańcy miasta rzadko o nim mówią, nie dlatego, że chcą ukrywać przeszłość, lecz dlatego, że pamięć wciąż potrafi boleć. Emma przez długi czas próbowała po prostu przeżyć kolejny dzień. To nie była droga prosta ani szybka, ale wbrew wszystkiemu znalazła siłę, by wrócić do świata, który ją skrzywdził. 2 lata po tragedii w 2010 roku Emma i Torni powitali na świecie córkę, Julię.
6 lat później urodził się ich syn, Kaspian. Dwójka dzieci, które dorastały już bez cienia tej historii, bo Emma od początku postanowiła, że przeszłość nie będzie wyrokiem dla ich przyszłości. Emma ukończyła studia pielęgniarskie i pracuje dziś w 2025 roku na oddziale pediatrycznym jednego ze szwedzkich szpitali. Jest ceniona, spokojna i precyzyjna. Ci, którzy ją znają, mówią, że ma w sobie naturalne ciepło, ale też niezwykłą siłę. Torni również stworzył sobie nową rzeczywistość. Po latach terapii i prób odbudowania stabilności emocjonalnej wrócił do normalnego życia. Wciąż mieszka z Emmą i z dziećmi. Pracuje w branży technicznej, w której odnalazł spokój i uporządkowanie. Rzeczy, których przez długi czas tak bardzo mu brakowało. Nie udzielają wywiadów, nie komentują sprawy, starają się żyć jak zwyczajna rodzina i właśnie w tej zwyczajności tkwi ich największy triumf. A Krystyna Scherer po wyroku została osadzona w jednym z najpilniej strzeżonych szwedzkich zakładów karnych dla kobiet. W 2012 roku na własny wniosek i zgodnie z procedurą europejską została przeniesiona do Niemiec, gdzie odbywa karę bliżej rodziny. Dziś, w 2025 roku, Krystynę nadal przebywa w zakładzie karnym pod Bremą. To ośrodek dla kobiet skazanych za najcięższe przestępstwa. Zgodnie z niemieckimi przepisami teoretycznie może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po kilkunastu latach odbywania kary, ale każdy wniosek musi zostać oceniony przez sąd oraz zespół psychiatrów. Do tej pory żaden z jej wniosków nie został uwzględniony. Krystyna utrzymuje, że jest niewinna. Nie przyznała się ani razu, nie wykazała skruchy, nie odpowiedziała na żadne pytanie dotyczące motywów. Według dostępnych informacji jej życie toczy się w zamknięciu, w rutynie składającej się z pracy więziennej, terapii i zajęć obowiązkowych. Nie ma dostępu do internetu, a kontakt ze światem zewnętrznym odbywa się pod pełną kontrolą administracji więzienia. I tak oto wspólnie dotarliśmy do samego końca tej trudnej, poruszającej historii. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. To jeden z tych przypadków, które na długo zostają w człowieku, nie tylko przez brutalność wydarzeń, ale przez pytania, które pozostają bez odpowiedzi. Jak daleko może posunąć się obsesja? Co kryje się za pozornie spokojną twarzą? I jak wygląda powrót do życia po tak wielkiej tragedii? Jeśli ten odcinek Was poruszył, zostawcie komentarz i dajcie znać, jak odebraliście tę sprawę. Wasza obecność, Wasze opinie i Wasze wsparcie budują tę społeczność. Miejsce, gdzie trudne tematy można opowiadać z szacunkiem i odpowiedzialnością. Szczególne ukłony kieruję dziś również do patronów kanału, osób, które nie tylko słuchają, ale realnie pomagają w powstawaniu kolejnych odcinków. To dzięki Wam możliwe są długie, rzetelne, dopracowane historie, które wymagają wielu godzin pracy i researchu. Dziękuję każdemu z Was, niezależnie od wybranego progu wsparcia. Każda cegiełka ma znaczenie. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów, zyskać wcześniejszy dostęp do odcinków i materiałów specjalnych, zajrzyj w opis odcinka. Każde wsparcie naprawdę robi różnicę. Dziękuję Wam również za wszystkie subskrypcje, łapki w górę i komentarze pod ostatnimi odcinkami. To dzięki temu algorytm podsuwa nasze treści kolejnym osobom, a społeczność kryminalnych opowieści rośnie z każdym tygodniem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zachęcam, aby to teraz zrobić. To jedno kliknięcie, a dla mnie ogromny sygnał, że warto tworzyć kolejne dopracowane historie. Dziękuję, że słuchacie, dziękuję, że tu jesteście i jak zawsze uważajcie na siebie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.